Nie od dziś wiadomo, że nawet najwybitniejsi naukowcy nie dotarliby do swoich odkryć bez odpowiedniej infrastruktury. Czy to w postaci laboratoriów naukowych, czy to w postaci dostępu do danych, czy też współpracy z przemysłem. To wszystko decyduje o tym, w jakim kierunku idzie nauka przyszłości, w jakim kierunku idzie rozwój młodego naukowca, w tym doktoranta w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. W dzisiejszym podcaście moimi gośćmi będą Jego Magnificencja profesor Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, ekspert w dziedzinie maszyn przepływowych, nauczyciel akademicki z bogatym doświadczeniem w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz międzynarodowej współpracy z przemysłem. Dzień dobry. Witam pięknie. Oraz profesor Łukasz Albrecht, prorektor do spraw nauki, chemik, koordynator międzynarodowych projektów, wykładowca akademicki z doświadczeniem we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi na świecie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy sobie od takiego, myślę, w miarę podstawowego pytania, czyli czym w ogóle dziś jest infrastruktura przyszłości na Politechnice Łódzkiej? Bardzo proste pytanie, jednocześnie bardzo skomplikowane. Infrastruktura to ogół wszystkich urządzeń, które są zainstalowane w ogóle wszystkich budynków, które posiadamy na uczelni. Jest to całość infrastruktury zasilającej, czyli wszystkich tych elementów, które dostarczają nam media, te podstawowe energetyczne, jak i te niepodstawowe, które wymagane są dla określonego typu badań. Więc wszystko to, co posiadamy, możemy nazwać infrastrukturą badawczą. Infrastruktura zdecydowanie stanowi o przewadze uczelni, ale ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że w uczelni najważniejsi są ludzie. To oni, jako eksperci z danej dziedziny, decydują, jak daną infrastrukturę wykorzystać, co z nią zrobić i co można dzięki niej osiągnąć. Stąd to ludzie tworzą przewagę, a nie infrastruktura sama w sobie. Infrastruktura tworzy możliwości. I te możliwości są otwarte dla naszych doktorantów, dla doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. Od pierwszego roku tak naprawdę mają dostęp do tej infrastruktury i mogą z niej korzystać. Ale to, co jest bardzo ważne w ujęciu i w rozmowie o infrastrukturze, jest to, że ta infrastruktura nie może mieć charakteru wyspowego. A więc tak naprawdę to, co jest naszą odpowiedzialnością jako osób zarządzających uczelnią, jest tworzenie pewnego ekosystemu, integrowanie tej infrastruktury tak, żeby różni naukowcy mogli z tej infrastruktury korzystać, aby mogli prowadzić badania o charakterze interdyscyplinarnym czy nawet cross-dziedzinowym, aby dzięki tej infrastrukturze mogli odpowiadać na wymagające badania naukowe, a jednocześnie, aby mogli przekraczać granice poznania, przekraczać granice nauki, a przecież o to nam wszystkim chodzi. I tak trochę w kategorii żartu. Znam taką instytucję, na której to korytarzach stoi bardzo wiele pudeł z bardzo nowoczesną aparaturą. Właściwie ona kiedyś była nowoczesna, bo teraz się zestarzała. Tylko tam nie ma tego, o czym mówił przed chwilą pan rektor. Nie ma ludzi, którzy byliby w stanie tę aparaturę obsłużyć i którzy byliby w stanie prowadzić nowoczesne badania przy wykorzystaniu tejże infrastruktury. Pan profesor wspomniał już trochę o tym, że ta infrastruktura umożliwia interdyscyplinarne działanie. I właśnie w jaki sposób na Politechnice się to objawia? W jaki sposób na Politechnice Łódzkiej infrastruktura wspiera rozwój badań interdyscyplinarnych? Może najpierw zadajmy sobie pytanie, co to znaczy w dniu dzisiejszym prowadzenie badań interdyscyplinarnych. Myślę, że nastąpiło ogromne przeobrażenie w ogóle w badaniach. W tej chwili pojedynczy człowiek, doktorant, który chciałby prowadzić swoje badania, tak naprawdę stał się wyjątkiem. Zazwyczaj jest to zespół, zazwyczaj są to ludzie, którzy go wspomagają i którzy pomagają w realizacji badań. Tematy, które dzisiaj pojawiają się jako te do rozpraw doktorskich, wymagają głębszego i szerszego spojrzenia. To nie są wąskie, to nie są właśnie monodyscyplinowe, to są zazwyczaj tematy, które wymagają spojrzenia szerszego. I to, co chyba jest piękne, to szersze spojrzenie daje również wiele innych możliwości, które nie są oczywiste przy rozwiązywaniu danego problemu. I to, co w naszej uczelni obserwujemy i to, co
staramy się wprowadzić jak najszerzej, to jest dopingowanie do tego, aby zespoły działały interdyscyplinarnie, aby badania właśnie były prowadzone szeroko, tak aby rozpoznać wszelkie aspekty związane z danym problemem. Ja myślę, że to, co powiedział pan rektor, jest niezwykle ważne, a więc ta integracja środowiska naukowego i zachęcanie środowiska naukowego do tego, aby prowadzić te badania o charakterze interdyscyplinarnym, cross-dziedzinowym. To nie jest zadanie łatwe i my jako osoby, które starają się tę interdyscyplinarność indukować, w jakiś sposób mierzymy się z tym na co dzień, ale myślimy o takich programach i o takich działaniach, które tę interdyscyplinarność będą w naszych pracownikach, doktorantach, studentach w jakiś sposób indukować. I jednym z takich narzędzi, które ostatnio wypracowaliśmy, które pozwala właśnie w kontekście infrastruktury na poszukiwanie partnerów do projektów interdyscyplinarnych, jest zakładka aparatura w naszym narzędziu cyfrowym, który się nazywa WebScriba. Wszyscy pracownicy mają już do niej dostęp i za pośrednictwem tej zakładki mogą w bardzo taki prosty, szybki sposób sprawdzić, jaką aparaturę badawczą mamy w uczelni, do czego ona może zostać wykorzystana oraz znaleźć osobę do kontaktu, aby z nią porozmawiać. Jaki mam problem badawczy, co bym chciał zrobić, zweryfikować, czy u nas w Politechnice Łódzkiej można to zrobić, zanim zacznę szukać tych partnerów do badań gdzieś poza naszą uczelnią. To jest jedno z takich narzędzi. Kolejne z takich narzędzi, które planujemy uruchomić w tak naprawdę kolejnym roku akademickim, to jest jeden z postulatów, który znalazł się w programie wyborczym pana rektora, a mianowicie coś, co nazwaliśmy wtedy roboczo Dniem Dyscypliny. W tej chwili bardziej myślimy, żeby było to dzień badań, tak, dzień multidyscypliny, dzień właśnie badań interdyscyplinarnych, żeby właśnie spowodować, że nasi naukowcy otworzą się wzajemnie na siebie, żeby stworzyć taką platformę do rozmowy, wymiany doświadczeń, pomysłów na projekty, pomysłów na badania i mamy nadzieję, że to będzie to narzędzie, które zastąpi Research Week, który mieliśmy w naszej uczelni i właśnie za pomocą tego narzędzia tę interdyscyplinarność uda nam się osiągnąć. I promować ją. A z drugiej strony mamy już wprowadzone marchewki, czyli coś, co wspomaga naukowców, którzy już podjęli działania i publikują wspólnie w wielu dyscyplinach. Mają maleńki, pojęcie względne, dodatek do tych nagród, które Politechnika wypłaca naszym naukowcom za publikacje. Wtedy, kiedy to jest interdyscyplinarne, jest ten dodatkowy mnożnik, który zwiększa pulę pieniędzy przypadającą na daną publikację. Tutaj panowie głównie mówili o pracownikach. Tak chciałem się tylko dopytać. To wszystko także dotyczy doktorantów, jak się... Ale rzeczywiście nagrody są również dla doktorantów, dla studentów, więc obejmuje to całą społeczność akademicką, która działa w obszarze rozwoju nauki i publikuje. I to samo dotyczy przecież aparatury. Doktoranci mają prawo do tego, żeby do WebScriby zajrzeć i zobaczyć, gdzie potencjalnie istnieje możliwość wykorzystania aparatury tu, w macierzystej uczelni. Jednym z też takich rzeczy, o których teraz rozmawiamy na forum naszego Uniwersytetu Europejskiego, ECIU, jest to, aby taką bazę aparatury badawczej rozszerzyć nie tylko na nasz uniwersytet, ale tak naprawdę na wszystkie uniwersytety zrzeszone w sieci ECIU i mamy nadzieję, że to będzie kolejne takie narzędzie do nie tylko prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych, ale do jeszcze większego umiędzynarodowienia Politechniki Łódzkiej i uczelni zrzeszonych w ECIU, jeszcze większego cementowania tych naszych relacji w ramach Uniwersytetu ECIU, bo myślę, że to, co wyróżnia nasz Uniwersytet Europejski, jest to, że on nie tylko stawia na kształcenie, wysoki poziom i jakość kształcenia, ale również bardzo duży nacisk kładzie na badanie, innowacje, oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze i mam nadzieję, że ta baza, którą mam nadzieję w jakiejś perspektywie czasu uda nam się utworzyć, też będzie takim narzędziem
wspierającym międzynarodowe projekty, międzynarodowe badania i otwierającą naszą uczelnię jeszcze bardziej na nasz Uniwersytet Europejski I na świat. i na świat. I żeby się tak pokazać, to najlepiej byłoby się w jakiś sposób pewnie zareklamować. I dlatego chciałbym też spytać, i w ramach laboratoriów Politechniki Łódzkiej, jakie panowie by powiedzieli, że są takie wizytówki naszej uczelni? No, to jest zawsze trudne pytanie i szczególnie dla nas jest ono trudne, ponieważ no, pewnie nie chcemy za bardzo wyróżniać jednych wobec drugich, bo ta infrastruktura jest naprawdę przeogromna i naprawdę dająca ogromne możliwości. Ja powiem może o takich 3 pracowniach, laboratoriach, które gdzieś w ostatnim czasie otwieraliśmy. Jedno z takich laboratoriów to pracownia zaawansowanych technik omicznych, otwarta na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. To działo się w ramach obchodów 80-lecia Politechniki Łódzkiej, a jednocześnie 75-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. I tam zostało uruchomione, otwarte właśnie nowoczesne laboratorium technik omicznych, a więc techniki z zakresu metabolomiki, proteomiki, która umożliwia szereg różnych badań w zakresie związków biologicznie aktywnych, w zakresie funkcjonalnej żywności i daje też taką bardzo dobrą platformę do tego, aby współpracować z przemysłem właśnie w tym zakresie. Kolejne laboratorium, które przychodzi mi do głowy, bardziej tutaj z mojego podwórka, jako z Wydziału Chemicznego, to oczywiście sam budynek Alchemium. I jego wyposażenie. I jego wyposażenie, chemia magii jutra, tak, bo to jest ogromny kompleks laboratoryjno-dydaktyczny, gdzie mamy bardzo nowoczesne laboratorium, dużo sprzętu i między innymi w ramach tego wydziału działa Centrum Badania Nowych Związków o Użyteczności w Diagnostyce Medycznej. W ramach tutaj dofinansowania z naszego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z Urzędu Marszałkowskiego uzyskaliśmy dofinansowanie pozwalające zakupić nowy spektrometr NMR i nowy spektrometr masowy. I też mamy doskonałe narzędzia do tego, aby poszukiwać nowych cząsteczek o użyteczności właśnie w diagnostyce medycznej, nowych metod diagnostyki medycznej. Współpracujemy tutaj z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, ale też innymi jednostkami badawczymi i też jest to ciekawy przykład. Trzeci to znowu też laboratorium, które otwierał pan rektor razem z byłym rektorem naszej uczelni, panem profesorem Sławomirem Wiakiem, czyli laboratorium inteligentnego zarządzania nowoczesnymi budynkami, a więc takie laboratorium, które posiada w swojej infrastrukturze cały szereg urządzeń pozwalających zarządzać energetyką budynków, ich automatyką, sposobem wykorzystania, a więc też coś, co w tym sektorze Smart Cities jest niezwykle użyteczne i to jest również ta technologia przyszłości, gdzie ta automatyka, informatyka, narzędzia sztucznej inteligencji splatają się, aby tworzyć nową jakość i nowe możliwości. Ja myślę, że warto również spojrzeć na budynek A7, czyli budynek, w którym znajduje się Centrum Projektowania Uniwersalnego i Rzeczywistości Wirtualnej. Myślę, że są również przykłady, jak zaprzęc infrastrukturę badawczą, o której rozmawialiśmy na samym początku, do bardzo szerokiego wykorzystania w różnych dyscyplinach, a z drugiej strony do nieoczywistego wykorzystania nowoczesnych narzędzi związanych z informatyką, chociażby w diagnostyce i leczeniu ludzi. Tak, to co pan rektor mówi, to jest też element tych tak zwanych living labs, tak, gdzie właściwie nasz kampus powoli staje się takim jednym wielkim laboratorium badawczym. Cały szereg tego, co udało się zrobić, czyli opomiarować budynki. Mamy cały szereg danych, które można wykorzystywać również badawczo do tego, aby
opracowywać nowe technologie i nowe rozwiązania służące ludziom. Z tego, co panowie mówią, wiele jest współpracy Politechniki z różnymi innymi uczelniami, a też chciałbym dopytać o to, czy doktoranci w szczególności mają szansę na współpracę z przemysłem, bo to też jest taki kierunek trochę przyszłości, mimo wszystko nauki przyszłości, choćby doktoraty wdrożeniowe, czy ten model działania, badanie plus rozwój. Jak to wygląda dla doktorantów? Ja myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia przyszłości, bo to jest to, co już się działo w naszej uczelni, to, co dzieje się cały czas i co, mam nadzieję, będziemy podtrzymywać i będzie się działo w przyszłości. A więc jest to kontinuum swoiste. Zarówno doktoraty wdrożeniowe, jak i bezpośrednia współpraca z przemysłem przy naszym działaniu jako serwis inżynierski dla skomplikowanych problemów, które pojawiają się w różnych firmach. To jest obszar współpracy tych bardziej doświadczonych i tych, którzy rozwijają się najmocniej, bo przecież czas w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej to czas najsilniejszego rozwoju i najbardziej efektywnego rozwoju. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Więc na wszystkich tych etapach, czyli zarówno sformalizowanym doktoracie wdrożeniowym, czy sformalizowanej współpracy z przemysłem, czy niesformalizowanej współpracy z przemysłem, doktoranci to jest ten nieodzowny, przepraszam, że trochę przedmiotowo, element, który musi zaistnieć. Tak, ja tu w 100% zgadzam się z panem rektorem, że doktoranci są tym niezwykle istotnym elementem ekosystemu naukowego i rzeczywiście myślę, że jako uczelnia możemy się pochwalić tym, że bardzo aktywnie współpracujemy z różnymi ośrodkami, nie tylko naukowymi, ale właśnie przemysłowymi. Tych współprac w ramach naszej uczelni jest naprawdę dużo. One są dodatkowo potęgowane przez nasz Uniwersytet Europejski ECIU, gdzie to Challenge-Based Research jest takim narzędziem edukacyjnym. I ten Challenge-Based Research, szczególnie właśnie w odniesieniu do doktorantów, jest bardzo, myślę, dobrym narzędziem, z którego warto korzystać i z którego nasi pracownicy i doktoranci chętnie korzystają, szukając tych wyzwań właśnie w otoczeniu społeczno-gospodarczym. I doktorat to jest zdecydowanie wyzwanie i też ciąg wyzwań, które na nowo przychodzą do doktorantów, nowe problemy, które się wytwarzają. I czy, jeśli tak, to w jaki sposób doktoranci mogą mieć wpływ na rozwój infrastruktury Politechniki Łódzkiej? Przede wszystkim mają prawo do tego, że aplikować o granty, o projekty, a w tych projektach aplikować o możliwość rozwoju aparatury, a rozszerzanie jej, doposażanie, tak aby ona była dostosowana do profilu badań, który jest wymagany lub który jest planowany w ich pracy doktorskiej. Więc to niewątpliwie jest bezpośredni wpływ. Gdybyśmy byli na etapie, w którym budżet uczelni nie miałby tak wielu ograniczeń, myślę, że można by również myśleć o tym, aby mieć bezpośredni wpływ wszystkich, bo to nie dotyczy tylko doktorantów, ale wszystkich na to, jaką aparaturę powinniśmy kupować, aby się dobrze rozwijać. To, co jest w tej chwili naszym problemem, czyli sytuacja finansowa, tak naprawdę żadnej grupie nie daje tych możliwości, aby bezpośrednio i natychmiast wpływać na te elementy infrastruktury badawczej, które należy rozwijać i które chcielibyśmy rozwijać. Bo jak przeglądamy z panem rektorem aplikacje, które z poszczególnych dyscyplin, z poszczególnych wydziałów trafiają do nas wtedy, kiedy próbujemy aplikować o dodatkowe środki dla naszej uczelni, to pomysłów jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że czasami to nawet przekracza naszą dość bujną wyobraźnię. Ale to jest ten problem, który dotyka wszystkie uczelnie. Ograniczoność dostępnych środków, które są w dyspozycji naszego ministerstwa, a które w ten sam sposób przechodzą na poszczególne uczelnie. Więc tu są ograniczenia. Natomiast najbardziej takim spektakularnym i najbardziej oczywistym wpływem, jaki mają doktoranci na infrastrukturę badawczą, to są projekty, o które powinni zabiegać i których powinni właśnie rozwijać tę swoją aparaturę pod konkretne ich, w
cudzysłowie własne, ale potrzeby problemów, które rozwiązują. Doktorat to nie tylko wyzwania, ale w mojej ocenie doktorat to przede wszystkim piękna przygoda i naprawdę wspaniały czas w życiu, kiedy, tak jak pan rektor powiedział, można w sposób taki niesamowicie kreatywny rozwijać siebie i oddziaływać na swoje otoczenie badawcze, na swoje miejsce pracy, wychodząc z różnego rodzaju innowacyjnymi pomysłami. I rzeczywiście granty, o których wspominał pan rektor, to jest to jedno z narzędzi, po które doktoranci powinni sięgać, ale należy też pamiętać o programach, które mamy dedykowanych doktorantom. Między innymi nasza interdyscyplinarna szkoła doktorska realizuje projekt STER-NAWA, pozwalający im na zwiększenie swojego umiędzynarodowienia i mogą też korzystać z programów w ramach ECIU, na przykład Researcher Mobility Fund, po to, aby pojechać do jakiejś uczelni zagranicznej, zobaczyć, jaka tam jest aparatura i z niej skorzystać. A więc pomimo tego, że może tych środków jest za mało, żeby kupić jakąś aparaturę i ją sprowadzić do naszej uczelni, to staramy się dawać możliwość naszym doktorantom, aby mogli wyjechać za granicę i za granicą z tej infrastruktury badawczej skorzystać, przywieźć z powrotem do nas zdobyte tam doświadczenie, a później rozwinąć je w postaci na przykład wniosku infrastrukturalnego do ministerstwa po to, aby myśleć o tej przyszłości również infrastrukturalnej, ale przede wszystkim tej przyszłości kadrowej naszej uczelni, no bo nasi doktoranci to też w dużej mierze przyszłość i przyszła kadra Politechniki Łódzkiej, a więc to doświadczenie badawcze, które zdobędą za granicą, jest tutaj niezwykle ważne. No i chyba trzeba wspomnieć również o naszym programie, który daje możliwość dodatkową, mówię o FAN, Oczywiście. tak, który może nie daje możliwości zakupu ogromnej aparatury badawczej, ale niewątpliwie daje możliwość wspomagania i uzupełniania o te drobne elementy, które czasami decydują o tym, że pewne badania można zrealizować lub ich nie można zrealizować. Także staramy się pokazywać doktorantom, że doktorat to nie wyzwania, ale właśnie PhD, Doctoral Studies is fun. Tak? To jest najlepsza zabawa, przygoda i zachęcamy do tego, aby z tych możliwości korzystać. No i staramy się też dawać narzędzia, aby ta zabawa rzeczywiście naukowa miała sens i miała fundamenty. Doktorat to nie tylko badania, to nie tylko rozwiązanie problemu, ale również pewna filozofia życia naukowca. Te wszystkie elementy, które mają go przygotować do samodzielności naukowej. Na etapie doktoratu rozwiązuje pewien problem, który konsultuje ze swoim promotorem, ale jednocześnie przygotowuje się do tego, żeby w kolejnych etapach, czego wszystkim oczywiście życzymy, był gotowy, czy była gotowa do tego, aby realizować samodzielnie badania i między innymi planowanie, jak wykorzystać, co zakupić, jest częścią tej samodzielności naukowej. I czy ta samodzielność naukowa, to działanie zaczyna się od pierwszego dnia? Czy doktorant ma dostęp do pełnej infrastruktury już w pierwszym dniu doktoratu? Czy musi spełnić jakieś warunki, żeby do niektórych laboratoriów mieć dostęp, czy do niektórych grantów móc wnioskować w ogóle? Do grantów niewątpliwie nie ma żadnych ograniczeń. One mogą wynikać z faktu odpowiedniego dorobku naukowego. Natomiast dostęp do aparatury, chyba jedynym ograniczeniem jest to, czy na pewno jest zdolny do tego, żeby tę aparaturę potrafić bezpiecznie obsłużyć i wykorzystać wyniki badań, które przy użyciu tejże aparatury można uzyskać. Bo wtedy, kiedy tego doświadczenia nie ma, no cóż, że będzie miał dostęp, nic z tego nie będzie wynikało. Więc to są jedyne ograniczenia, które my widzimy. Czasami zdarza się jeszcze dodatkowe ograniczenia, ale to są te właśnie elementy, o których wspominaliśmy, że można dodatkowo się wspomóc z różnych źródeł i w różny sposób, żeby zrealizować. To są czasami konieczne do zakupienia substancje, elementy, które zużywają się w aparaturze, które jednak wymagają pewnego finansowania. I to czasami może być ograniczeniem, że dziś natychmiast nie da się do niej dotrzeć, ale jutro albo pojutrze zapewne już będzie można. Tak, ja myślę, że to słowo użyte przez pana rektora, czyli bezpieczeństwo, jest tutaj kluczem, bo po prostu, aby
zrealizować pomiary na niektórych aparatach trzeba przejść odpowiednie szkolenie, nabyć określone kompetencje, ale czasem można po prostu wejść we współpracę i zlecić to grupie badawczej, z którą tę współpracę się nawiązuje. I jednocześnie się uczyć I wtedy. jednocześnie się uczyć, obserwując bardziej doświadczonych kolegów czy koleżanki. I tu jest, myślę, to, do czego zachęcamy i do czego chcemy zachęcać doktorantów, aby tę kulturę nawiązywania współprac aby nią przesiąkali już od najmłodszych lat. Bo to jest klucz współczesnej nauki, umiejętność współpracy, pewna otwartość, a przy tym dbanie o to bezpieczeństwo i myślę, że jeżeli tych pewnych reguł, zachowań doktoranci będą przestrzegać, to przed nimi naprawdę znakomita przyszłość i możliwość wspaniałego rozwoju. I to na pewno od pierwszego dnia. Przygotowując się do rozmowy, przyszło mi do głowy takie pytanie, jakie technologie będą definiować uczelnię badawczą za 10 lat, ale wydaje mi się, że może powinienem je trochę zmodyfikować. Jakie technologie zdaniem panów oprócz sztucznej inteligencji będą definiować uczelnię badawczą za te, powiedzmy, 10 lat? To jest pytanie bardzo szerokie i bardzo trudno udzielić oczywistej odpowiedzi, bo to wszystko zależy od obszaru, w którym będziemy się poruszać. Myślę, że bardzo istotnym będzie element umiejętności prowadzenia eksperymentu. Myśmy się w pewnym momencie wszyscy, nie tylko w Polsce, zachłysnęli modelowaniem, symulacjami i tym wszystkim, co daje możliwość taniego przeprowadzenia eksperymentu. Nawet pojawiło się takie chyba nieszczęśliwe określenie eksperyment numeryczny. Żaden eksperyment, to jest po prostu tylko i wyłącznie symulacja. Niemniej w tych różnych obszarach umiejętność prowadzenia eksperymentu, tego rzetelnego, prawdziwego, który daje możliwość zweryfikowania obliczeń tych właśnie symulacji, to będzie niewątpliwie atut w przyszłości dla prowadzenia badań na najwyższym poziomie. Bo tylko zweryfikowane poprzez eksperyment wyniki obliczeń będą miały tę absolutną pełną wartość. I to, co myślę już dzisiaj można obserwować w różnego typu dysertacjach i na poziomie doktoratów, a i wyżej przy habilitacjach, to tam, gdzie mamy połączenie eksperymentu, tego rzeczywistego, gdzie prowadzone są badania na różnego typu obiektach, z wynikami obliczeń numerycznych, które niewątpliwie pozwalają na bardzo duże, wariantowe podejście do rozwiązania problemu, one są najbardziej cenione i najbardziej wartościowe. Tak, ja myślę, że w odniesieniu właśnie do tego pytania niezwykle istotna dla naukowców i dla infrastruktury badawczej, którą uczelnia dysponuje, będzie pewna gotowość do zmiany. Ponieważ żyjemy w świecie, który bardzo dynamicznie się rozwija, bardzo szybko powstają nowe obszary badawcze i my jako naukowcy, jako środowisko akademickie musimy się do tego przystosowywać. Do tego, aby szybko reagować na zmiany, aby szybko wchodzić w nowe obszary badawcze, aby szybko umieć wychodzić poza te nasze strefy komfortu, w których działamy na co dzień i do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo tylko w ten sposób, jako środowisko naukowe, będziemy w stanie odpowiadać na rzeczywiste potrzeby szybko zmieniającej się rzeczywistości. I w mojej ocenie infrastruktura badawcza ma być tym, co nas do tej gotowości na zmianę przygotowuje, bo to infrastruktura badawcza daje nam możliwość szybkiego generowania danych badawczych, zapewnia ich bezpieczeństwo, bo te dane badawcze to jest kolejny ogromny obszar, o którym też i sposób ich wykorzystania, o którym też moglibyśmy dyskutować. I to już się dzieje, a wśród takich hot topików, czyli tych gorących tematów, które w tej chwili już gdzieś zaczynają pojawiać się w tej naszej rzeczywistości, to oczywiście jest bezpieczeństwo
również cyberbezpieczeństwo. To oczywiście są technologie podwójnego zastosowania. Również jest to związane z bezpieczeństwem i sytuacją wojenną, okołowojenną, z którą przychodzi nam się mierzyć. I z pewnością technologie kwantowe, czyli też coś, w co nasza uczelnia stara się angażować, chociażby poprzez uczestniczenie w odpowiednim klastrze, który jest dedykowany temu tematowi. Ale jeszcze jedna taka uwaga, bo pan powiedział, czym powinna charakteryzować się uczelnia badawcza w przyszłości, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Ja wrócę do tych zagadnień, o których mówiliśmy na początku, że bez odpowiedniej kadry jakakolwiek infrastruktura badawcza nie zostałaby zaimplementowana w naszej uczelni, nie będzie to świadczyło o jej dobroci. Dopiero ta synergia odpowiednio przygotowanych ludzi, tych, o których również mówiliśmy, że powinni być gotowi do pracy interdyscyplinarnej, plus infrastruktura i ten prowadzony eksperyment jako weryfikacja modelowania, to da możliwość, abyśmy powiedzieli, że jesteśmy w topie i że prowadzimy badania na najwyższym poziomie. I na podsumowanie mam takie wyzwanie dla panów może. W jednym zdaniu. Infrastruktura przyszłości według Politechniki Łódzkiej to? To teraz pan rektor Łukasz. Infrastruktura badawcza jeszcze... Infrastruktura przyszłości według Politechniki Łódzkiej to? Infrastruktura badawcza według Politechniki Łódzkiej to ekosystem, w którym ta posiadana infrastruktura jest maksymalnie wykorzystywana przez naukowców różnych dyscyplin współpracujących po to, aby rozwiązywać skomplikowane problemy i hipotezy badawcze. A ja bym zacytował profesora Stefanowskiego, twórcę Politechniki Łódzkiej, który powiedział na temat Politechniki wtedy, kiedy ją współtworzył. Tym budynkom, tym urządzeniom potrzebny jest duch człowieka i wtedy będzie stanowiła to o jej wielkości. Więc infrastruktura badawcza w Politechnice Łódzkiej to nie tylko urządzenia, to nie tylko budynki, ale to ten ekosystem, o którym przed chwilą powiedział pan rektor Łukasz. My plus możliwości techniczne to nieskończoność. To cytat z profesora Korewy. Pięknie powiedziane. Jak usłyszeliśmy, infrastruktura badawcza jest jedną z najważniejszych części działalności naukowców, ale infrastruktura nie byłaby też niczym bez ludzi, którzy jej używają, którzy są w stanie jej używać, aby do nowych osiągnięć naukowych, do nowych odkryć docierać. Moimi gośćmi w dzisiejszym podcaście był Jego Magnificencja profesor Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej. Bardzo dziękuję. Oraz profesor Łukasz Albrecht, prorektor Politechniki Łódzkiej do spraw nauki. Dziękuję pięknie. Dziękuję za rozmowę. The production of the film is financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the project titled Improve, International Mission to Promote Research and Optimal Values in Education, implemented by Lodz University of Technology as part of the STAIR program, Internationalization of Doctoral Schools, Call 2024.